Wyobraź sobie taką sytuację. Twój partner podróży, nie mylić z życiowym, poleciał właśnie do Miami. Ty zostałaś sama w Republice Dominikany. Przychodzi do ciebie właściciel mieszkania, które wynajmujesz i oznajmia ci, że masz kilka godzin na wyprowadzenie się. Brzmi jak początek problemów, co? Dla mnie był to początek nowej historii. Tak szybko, jak dostaliśmy tę willę, tak szybko ją straciliśmy. Mieliśmy jeden plan ratunkowy. Jeden z poznanych ludzi powiedział, że pomoże nam znaleźć nocleg. Wszystko było ustalone. Rano mieliśmy tylko przywieźć tam rzeczy. Problem w tym, że następnego dnia zniknął. Bez wiadomości, bez telefonu, bez planu B. A Jonathan za kilka godzin miał samolot do Miami. Już jest w Ameryce, teraz leci do Stanów Zjednoczonych. Wydanie Miami. W Stanach Zjednoczonych jest 16 godzina. Aha, no dobrze. No, więc tak. Zbieranko. Całe moje żyćko here. Troszkę jeszcze tam. Czyli może nie wrócić, jak już wszystko wziął ze sobą, to Postaram może się nie wrócić, wrócić. bo kontynuujemy barachońską przygodę jeszcze. Jeszcze nie wszystko zobaczone, więc pozwiedzane. Potem mamy w planie przenieść się tajemnica, Ameryka Centralna albo Południowa. Dalej Ameryka. Dalej, oczywiście. Ale to Ameryka, nie? Pożegnanko. Żegnamy. Na prawie tydzień się... Oj, przepraszam, na prawie tydzień się nie widzimy. Ale niedługo wracam. Ciekawe, co będzie, jak poleci na stałe do Polski. O, no to nawet Ja będę miał zostanę depresję. sama. I tak zostałam sama w Dominikanie. Z kilkoma godzinami na znalezienie nowego miejsca do życia. Czy się przeraziłam? Ani trochę. Bo życie nauczyło mnie już, że czasami wszystko musi się rozsypać. Tylko po to, żeby potem zaczęło się układać jeszcze lepiej. I zostaję zaraz sama i nie wiem, gdzie pójdę. Ale nie przejmuję się, bo na pewno to ma jakiś cel. Miejsc noclegowych w Dominikanie jest przecież pełno, więc po co miałabym sobie psuć dzień? Ktoś może ci coś obiecać, a potem zmienić zdanie. Na to nie masz wpływu, ale masz wpływ na jedną rzecz – swoją reakcję. Więc zamiast dramatyzować, dałam się zaprosić na urodziny Dominikańczyka. Tak, to był mój plan B. I wtedy zaczęło się prawdziwe widowisko, bo panowie w Dominikanie są jak tygrysy. Cierpliwi, zdeterminowani i bardzo pewni siebie. Po kolei próbowali swoich sił. Tyle, że nie rozumieli jednej rzeczy. Moje serce już dawno wybrało kierunek. I niestety ten kierunek nie prowadzi do Dominikany. Prowadzi do Kolumbii. Rzecz jasna. A na to naprawdę nie mam wpływu. Dominicano. Solo colombianos. Dominicano bueno. Bueno, colombianos también. No, el dominicano que demuestra amor. Por ejemplo, ¿Qué tiene? el dominicano demuestra amor. Ah, ok. Sí, mucho. Tú eres bonita. Y me encanta a nosotros los dominicanos. Kiedy dorosła kobieta mówi wprost, co czuje, to nie jest gra. To po prostu szczerość. I zamiast się obrażać, uwierz jej, człowieku, i podziękuj, bo ona właśnie zaoszczędziła ci kawał czasu i energii, które możesz zainwestować w innym, właściwym miejscu. Po jakimś czasie pojawiła się jednak lekka irytacja. I tym razem wcale nie chodziło o mężczyzn, tylko o moje jedzenie. Tak, jedzenie. W pewnym momencie ludzie z imprezy po prostu zaczęli brać moje rzeczy i je gotować. Bez pytania. I nagle zaczęłam się zastanawiać, czy to jest normalne? Czy tylko dla mnie to jest dziwne? Może to kwestia kultury? Może wychowania? Bo dla mnie wzięcie czyichś rzeczy bez zapytania po prostu jest brakiem szacunku. Ale podróżowanie szybko uczy jednej rzeczy. To, co dla ciebie jest oczywiste, dla kogoś innego wcale takie nie jest. Mieliśmy zakupów bardzo dużo z jedzeniem. Rozpakowywałam je właśnie teraz i okazało się, że na tej imprezie oni tam coś gotowali i sobie użyli wielu rzeczy, które były moje.
I może u nich w kulturze to jest normalne, że się bierze cudze rzeczy, czyli tak naprawdę brak szacunku jest normalny, bo to jest brak szacunku wziąć czyjeś rzeczy bez pytania, bo ja bym się podzieliła, gdyby ktoś się mnie zapytał, ej, mogę tego, mogę tamtego, podzieliłabym się, ale ja nie znoszę, jak ktoś bierze moje rzeczy bez pytania. Irytuję się wtedy. I dla mnie to jest znaku braku szacunku do cudzej przestrzeni, cudzej własności. I rozpakowywałam te zakupy teraz i się poirytowałam. Prawdziwe zmęczenie przyszło trochę później. Po kilku dniach w samotności miałam wrażenie, że jestem w centrum jakiegoś dziwnego reality show. Zaczepki na ulicy, komentarze, gwizdanie, trąbienie, zaproszenia non-stop. I w pewnym momencie złapałam się na tym, że w ogóle nie miałam ochoty wychodzić z domu. Ja ledwo wychodzę z mieszkania, bo te chłopaki na ulicach mnie dobijają. Kobieta samotna, w Dominikanie, jeszcze blondynka, ale myślę, że to nie ma znaczenia, czy blondynka, po prostu inna niż te kobiety tutaj, ma bardzo ciężko. Ja już jestem u granicy wytrzymałości. Jeszcze jak taka kobieta słyszy to, załóżmy 100 razy. Serio, jak robię krótki spacer, to jest 50. Jak robię dłuższy, 100 razy. I dla ciebie to jest jedno zawołanie jednej kobiety, a dla tej kobiety to jest bycie zawołaną i zaczepioną przez 100 facetów. Na przykład potem ja im nie odpowiadam, bo nie mam siły na to, żeby każdemu odpowiadać nie dziękuję, bo to jest bardzo duże zużycie energetyczne, że tak powiem. I potem jeszcze za mną wołają jakieś, o, nie potrafi mówić, albo jakieś takie negatywne wyzwiska potem też potrafią rzucić, nie? To jest tragedia. Chcesz się spodobać kobiecie z Europy? Zamiast oglądać głupio śmieszne filmiki na YouTubie cały czas i marnować swój czas, zacznij oglądać filmiki rozwojowe. Każdy podróżnik zna ten moment. Ten dzień, kiedy myślisz, dzisiaj zostaję w środku. Więc zajęłam się pracą. A potem przygotowaniem małej urodzinowej niespodzianki na powrót Jonathana z Miami. Skończyłam z takim czymś, bo nie można było płacić kartą za torty, w ogóle za nic, tylko gotówką. Ja miałam jakieś resztki, więc takie coś. No, wygląda trochę tortowo, nie? Najważniejszy jest gest. Mam nadzieję, że się ucieszy. Chcę mu pokazać, że jest ważny i widziany i w ogóle. I że mu życzę dobrze. Idę do hipermarketu po coś na śniadanie. Mam nadzieję, że jest otwarty. Google twierdzi, że jest otwarty, także mam nadzieję, że jest. Jest otwarty. Koszyczek. O. No i wygląda jak regularny, normalny, pełnoprawny hipermarket. Nie? Ja muszę kupić ser. A, i może pojemnik na jedzenie. Znowu się zaczynam odżywiać zdrowo, w Kolumbii mnie trochę poniosło. Ja kocham próbować nowe jedzenie. Jak przyjeżdżam do danego kraju, to lubię próbować jedzenie, bo to jest tak jakby poznawanie kultury także, tak? Więc mnie trochę poniosło i mam trochę pracy do zrobienia. Muszę kupić pojemnik na jedzenie tak po. No, myślę, że to nie ma co pokazywać, bo wygląda jak normalny hipermarket. A to jest ryż w ogóle, jakie to są te wielkie... To jest w ogóle hit. To jest ryż. Ile on ma? Ja się nie znam na tym. Nawet nie będę sprawdzać. Stawię tu moją nogę, to sobie możecie porównać mój bucik. Ha, hit. Tam chyba sola. Arroz. O. Tu też jest ryż. W Stanach też tak jest, że wszystko jest tak pakowane w te tacki i plastiki. Nie wiem, po co tak robią. Tu jest mój dział. Właśnie byłam świadkiem nieprzyjemnej sytuacji. Pani się awanturowała, że tak długo czeka w kolejce, bla bla bla.
że jej nie zauważył. Taką miała pretensję w sobie. No jak ktoś ma problemy ze sobą, to tworzy problemy dookoła, bo jak ktoś ma tu ze sobą wszystko okej, no to poczeka, rozumie, że chłopak kroi ser, że może nie zauważył, nie robi problemu o wszystko ze wszystkimi chłopcami. No i tak wygląda mój koszyk, pojemnik, sałata i ser. I nie wiem, może kupię wodę, bo mi się chce pić. Wracam na chatkę. Pani ma asystę zawsze, która pakuje zakupy. To jest super, nie musisz sam pakować. Teraz przyszedł koło mnie pan, uśmiechnął się kulturalnie, pomachał ręką, powiedział Ola i to jest piękne, a nie jakieś jakieś gwizdanie, rubia. Moje znajome tutaj Dominikańczyk, jeszcze jeden chłopak, którego poznałam, mówili mi, że mieli dziewczyny Polki, jeszcze jakąś Niemkę i one wróciły do swoich krajów, bo nie były się w stanie przystosować do tej kultury tutaj i w ogóle się nie dziwię im. W 100% je rozumiem, bo nikt nie lubi być traktowany jak obiekt seksualny, jak, nie wiem, mięso. W Kolumbii właśnie mi się podobało to, że ja tam dzięki mężczyznom czułam się widziana, bo oni jak mnie poznawali, to nie mówili mi, co mogą mi zrobić, jak w ogóle to oni tam chcieli mnie poznać, kim jestem, byli zainteresowani mną jako osobą i się kobieta wtedy czuje widziana i to jest piękne. Pokażę wam teraz, co robię, jak tęsknię za Kolumbią. Wchodzę na Marketplace, wpisuję sobie Pereira, Bogota, wcześniej jeszcze Medellin i Sabaneta i dalej wynajem nieruchomości. I tak sobie szukam, jakie mieszkanko będę mogła sobie wynająć, jak wrócę do Kolumbii. To mi pozwala być tak bliżej Kolumbii. No takie są różne. Te apartamentico. Albo studio, studio? No nie wiem. No. Także tak. Feliz cumpleaños, Johnny. Czekam tu na ciebie od 5 godzin. Możemy dać właśnie 30. Ale słodziutko! Dziękuję, jak miło! Słodko, długo, szczęśliwie. Wcześniej to drogie. O nie! Co ten zrobiła? Mój pierwszy torcik! Dobra. Taki podobno turbo dobrej piekarni. No. A sobie powącham. Damy tak. A kiedy wrócił, zrobiliśmy coś, co zaczyna być naszym ulubionym stylem podróżowania. Spontaniczna podróż, autostop, kierunek granica z Haiti. Johnny, czy łapanie stopa dla ciebie jest proste? Jest proste, tylko problemy zaczynają się w momencie, kiedy trzeba gadać. Ale też nie, jakby spoko. Ty machasz, jak ja leciałem gadam. do Santo Domingo, to też sobie sam wyszedłem, pierwsze złapałem, pierwsze mnie podniósł i Tak? od razu, no od strzała. A, tutaj, tak? I ogarnąłem. Przy naszym tym hotelu od razu. Aha, okej. Ja mam trochę większy problem z podniesieniem tej ręki. Stopa nie mamy, ale mamy jedzonko. Tu wygląda szenie apetycznie. Jest Johnny, jedzone przy drodze, na stacji. Za chwilę będzie ciemno. Jest niedziela, więc szanse są dużo bardziej ograniczone. I wtedy wydarzyło się coś naprawdę ciekawego. Pierwszą osobą, która się zatrzymała, był człowiek, który powiedział, że jest wysłannikiem Boga. Brzmi mocno, co? Ale wiecie, co było jeszcze ciekawsze? My dokładnie tak samo to czuliśmy. Jechał dokładnie do miejscowości, do której chcieliśmy dotrzeć. Ponad 3 godziny drogi od miejsca, w którym się poznaliśmy. Kolega? Udało się, jedziemy 2-3 godziny i będziemy zaraz przy Haiti. Nie mamy oczywiście rezerwacji na nosek, ale zapytałam tutaj pana, czy zna kogoś, kto ma pokoju i powiedział, że tak, ona. Także będzie wszystko załatwione w jednym. Machaliśmy dużo rękami, ale jak go zobaczyłam, jakoś mi intuicja powiedziała, zapytaj go, staliśmy w końcu na stacji. No i zapytałam go, tak, jedzie dokładnie do tej miejscowości, do której chcieliśmy, więc nie będziemy musieli się przesiadać. Zaprosił nas do domu. Wypiliśmy kawę, poznaliśmy jego rodzinę. A potem opowiedział historię swojego życia. Bardzo szczerą historię.
O młodości bez kontroli, o związkach w Dominikanie, o materializmie, o tym, jak łatwo tutaj mieć dzieci z różnymi partnerkami. On sam ma 9 z 5 kobietami. Jego dziadek miał ponad 20 dzieci. Tak, ponad 20. Życie potrafi pisać naprawdę nieprawdopodobne scenariusze. Drugi domek. Hola, buenas. O, dos niños. Sí, bebé. Hola, bebé. Y la esposa. Y esposa. Hola. Sí. Oy, Ana. Jani. Hola, Saluda, bebé. bebé. Sí. Saluda. Otra vez, por favor. ¿Cuánto tú tienes? 9 hijos. 9 hijos. Pero yo quería tener 12. Ajá. Pero es- Falta 3. Eso es normal aquí en Latino, República Dominicana. El abuelo mío tuvo como 24 hijos. ¿Quién? El abuelo mío. El papá de mi mamá. 24. Sí. 24 niños. Sí. ¿Con cuántas mujeres? 3 mujeres. 3 mujeres. Sí. Oh. Y yo 9 con 5 mujeres. Aquí en cada pueblo. Otras mujeres. En cada pueblo que Novias. tú visitas aquí, si te descuidas, tiene una mujer. Si visitas. Si, Pero por ellos no importa, no quieren vivir contigo, o ellos quieren solo dinero, o qué es eso? las mujeres, Sí. la mayoría te chapean. ¿Te chapean qué es? Dinero. Dinero. A mí me ha pasado. Spontanicznie powstał plan, bardzo prosty. Pojechać pod granicę z Haiti i dowiedzieć się, czy można ją przekroczyć. Jutro się z Jonathanem wybieramy do Haiti, a dzisiaj idziemy z naszym znajomym Sandy. Zawiezie nas pod drzwi, jakby pod, nie wiem, bramę, wejście do Haiti. Mamy porozmawiać z kim mamy porozmawiać? Jak to powiedzieć, z wojskiem tam, żeby nas wypuścili. Vean, todos esos productos van para Haití. Ese producto es Van para Haití. Aha, Sí. okej. Porque es lo que te digo, mañana hay mercado. Aha. Bo jutro jest jakieś mercado właśnie w tej miejscowości, do której jedziemy, zapomniałam jej nazwy. I dlatego ma być łatwy dostęp do Haiti. Się mówi Haiti. Więc w następnym odcinku wrócę odcinek z Haiti. Zobaczymy, czy jest takie super niebezpieczne. Podobno nie jest, tam jest podobno bardzo spokojnie. I ja się mega cieszę. A to jest Haiti. O wow. A, estamos. Podemos Vamos bajar. a hablar con ellos. Sí. Będziemy rozmawiać z... ¿Eso es armia? Sí, ese front. Frontería. Sí, lo que hablamos aquí. Super. Panowie powiedzieli, powinno się udać, przyjdźcie jutro rano. Więc z taką nadzieją poszliśmy spać. Bo następnego dnia o 7 rano mieliśmy wrócić dokładnie w to samo miejsce i spróbować przekroczyć granicę. Nie? Tu wozy przygotowujące się na jutrzejszy targ. Musimy wrócić jutro, zdobyć pozwolenie migracyjne i wbijamy tam. Same dziury w drodze. Dotarliśmy, znaleźliśmy hotel w dobrej cenie z kuchnią, bo ja muszę gotować
Johnny pojechał coś zjeść, bo jest bardzo głodny. Ja też jestem głodna i dlatego idę spać. Nie, no jest już 12, a ja jestem mega zmęczona, oczy mi się same zamykają. Więc kończę ten dzień. Zobaczymy, co jutro będzie z Haiti. Czy będziemy tam wchodzić na ten teren, czy tylko tak jakby przygraniczny, czyli przekroczyć bramę, którą dzisiaj to jest taki teren pomiędzy Haiti a Dominikaną. Wydaje mi się, że on... Tak, i na ten teren też jutro podobno jest najlepszy dzień, żeby wejść, bo wpuszczają z okazji tego marketu. To jest taki teren, nie wiem, pomiędzy ani Dominikana, ani Haiti. No zobaczymy. Ja chciałam powiedzieć, że ja powiedziałam im, że chciałabym chociaż nogę postawić na Haiti, żeby przekroczyć, no ale tam trzeba jakieś dokumenty, bla bla bla. Zobaczymy, czy to się uda. Dobranoc. Ja tu walczę z otyłością, a ten przyszedł z takim jedzeniem. Wiecie, jak ono pachnie? Matulu. Ile za to zapłaciłeś, Johnny? 25 zł. 25 zł. No nieźle. Wiecie co? Ja powoli czuję, że nie daję już tutaj rady. Najchętniej wypisałabym się z tego reality show. Bo czasami i raj potrafi dać człowiekowi mocno w kość.